Marzena? Justysia? Wszystko w porządku? O Boże! Mama! Justysia! 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 Dzień dobry. My zostałyśmy okradzione na wieczorze panieńskiej. Nie ma mojego telefonu? Mojego też nie. Wystarczy. To nie jest bazar w Turcji. Proszę. No co się panie tak patrzą? Proszę siadać i wypełnić. To jest formularz zgłoszenia przestępstwa, a jak znajdzie się właściwy funkcjonariusz, wtedy... O, mają panie szczęście. Wyjątkowa sierżant Grodziec. My zostałyśmy okradzione. Nie ma mojego telefonu i moich pieniędzy. No i to na moim własnym wieczorze panieńskim. Dobrze, dobrze, spokojnie. Po kolei. Jezu, numery telefonów panie podadzą. O, dziękuję bardzo. Przekażę technikowi i spróbujemy je namierzyć. Dobrze? Dobrze, to tak. 608 Tak. 612. 372, przepraszam na chwilę. Grodziec. Dobra, będę za 5 minut. No, na razie. Przepraszam, będę musiał pani jednak poczekać chwilę, dobrze? No słyszały panie? Proszę usiąść i poczekać. A co, ty wczorajsza jesteś? Bardzo śmieszne. Co mamy? Ofiara to Marzena Sieklicka, lat 45. Zginęła od kilkudziesięciu ciosów zadanych ostrym narzędziem. Na zabijanie. No, wygląda na zabójstwo w afekcie. No jak nie? Sądząc po ilości zadanych ciosów i sposobie ich zadania raz przy razie, widać, że ktoś robił to w dużych emocjach. Ale zauważ, że została przywiązana do łóżka. Musiało być to zaplanowane. Okej. Kto ją znalazł? Sąsiadka, ale jest jeszcze córka. Ktoś ją przywiązał tak, żeby widziała cały czas zwłoki matki. Ja, biedne dziecko. Nie takie dziecko, ma 22 lata. Dobra, jakie to ma znaczenie? Gdzie ona jest? Ostatnio była w karetce, lekarz sprawdzał, czy nic nie jest. Rozmawiałeś z nią już? Jeszcze nie. Musimy zacząć rozmowę od sąsiadki. Czemu? No bo młoda jest niby dorosła, ale musimy ją przesłuchać w obecności psychologa. Bo? Bo jest niepełnosprawna intelektualnie. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest tą sąsiadką, która... Tak, tak. Tak, zapraszam na chwilę. Aha. Co z nią teraz będzie? No wie pani, ona jest dorosła, pobiera zasiłek, więc
Ale Justyna ma padaczkę i niedowład nóg, a do tego jest opóźniona. Ona na pewno nie da rady sobie sama. No a ojciec? A, nie bardzo się interesuje. Ja mówiłam Marzenie, że są ośrodki i że powinna sama też pożyć, a teraz A ten ojciec na Górczaku mieszka? pracuje w Holandii. Ponoć czasem tu wraca. A kiedy był ostatnio? A bo ja wiem, no może w tym roku, ja wiem, ze 2 razy go widziałam. Podobno daje jakąś kasę, ale ile ktoś jest tutaj na Gorczaku, to od razu by do tej swojej lafiryndy latał, wiem. Do kochanki w sensie, tak? No, przygruchał sobie jakąś taką siksę, wie pani, i niby ma brać ślub, ale Marzena nigdy się z nim nie rozwiodła. No ale on nie chciał się rozwieść, czy ona nie chciała mu dać rozwodu? No dlaczego miałabym mu dawać rozwód? Dlaczego miałabym mu ułatwiać? I tak ma wszystko przechlapane. No tak. To co z nią teraz zrobicie? Będziemy musieli ją zabrać na komisariat i przesłuchać. To może ja z nią pojadę. Mnie zna, to może nie będzie się tak bała, co? No dobrze. Chodźmy. No i co, długo to jeszcze będzie trwało? No trudno powiedzieć. Ona widziała śmierć matki. Może dajcie jej spokój na dziś. Proszę pani, pani też musi zrozumieć, że to jest nasz jedyny naoczny świadek. No, ale nie można jakoś tak inaczej? Łazienka jest tam, poradzisz sobie? Mogę ci pomóc, co? No i jak? Szczerze, to nie znam tego rodzaju upośledzenia. Może wystąpiło w wyniku któregoś z ataków padaczki. Okej, będzie można z nią porozmawiać? Można, ale na wiele bym nie liczyła. Dziewczyna cały czas pyta, kiedy wróci mamusia. Może nie rozumieć sensu śmierci. Czy ma pani klucz do łazienki, bo ja siku muszę? Dziwne. To znaczy? Co ci się stało, dziecko? Justysia, boli cię coś? Nie zdążyłam. Nie zdążyłam. Nie zdążyłam. Dobrze, chodźmy stąd. Zaraz, spokojnie, no gdzie pani idzie? Przecież pani nie jest nawet jej prawnym opiekunem. No, trzeba ją przebrać. Justyna musi się uspokoić i potem możecie ją sobie przesłuchiwać, no w każdym razie nie w tej chwili i nie w takim stanie. Dobrze, no przyjedzie ojciec, już jest powiadomiony, będzie za parę godzin, to... No i co? Ma tu siedzieć taka obsikana, tak? Może jeszcze za kratami, co? Dobrze, niech pani jedzie. Tylko proszę się nie ruszać z domu, okej? No, oczywiście, oczywiście. Dziękuję. I proszę być pod telefonem, dobrze? Tak, tak, oczywiście. Dobra, dzięki. Słuchaj, jest może już raport patologa w sprawie tej denatki z rana? Nie ma jeszcze. A co taka zmordowana? Zabalowałaś? Co? Twoja matka się do mnie wprowadziła teraz. O, No, mieszka, śpi w pokoju obok i po prostu zaczynam się nie dziwić mojemu ojcu, dlaczego ją zostawił. a dlaczego? Bo chrapie jak dzik. Serio? Agresywny mężczyzna znęca się nad małoletnim na Zachodniej. Czyli w zasadzie ma tam jakiegoś patrolu, kogoś bliżej, to byłby szybciej? Gdyby był, to bym się nie fatygowała. Dobra, zaczekaj. Miałam jeszcze te dziunie przesłuchać. Siedź, ja pojadę. Serio? A ty też miałeś przesłuchanie teraz. Powiedzmy, że jest tydzień dobroci dla poszkodowanych w Szeździki. Przesłuchasz za mnie. Przysługa za przysługę. Serio? Serio. Dzięki. Alonko! Powiesz tym dziuniom z wieczoru panieńskiego, że będą musiały jeszcze trochę poczekać? Jasne.
Dzięki. Dobra. Ja się tu zestarzeję i umrę od tego czekania. Przecież tak nie można. Czekanie tak samo jak cierpienie. Uszlachetnia. Była pani kiedyś zakochana? No jeden telefon, błagam. Muszę wytłumaczyć narzeczonemu, dlaczego nie wróciłam. Pojutrze mamy ślub. Regulamin zabrania używania telefonu służbowego do celów innych niż służbowe. Zimna suka. Na to jest paragraf. Czyli co, jak panią obrażę, to pani mnie zamknie, tak? Ale wtedy przysługuje mi prawo do jednego telefonu. W takim razie mój narzeczony jest prawnikiem, ty durna babo. Halina, co ty robisz? Przestań. Zimna suka w denkach od musztardówki. Dosyć! Jest pani zatrzymana za znieważenie funkcjonariuszki na służbie. Dzień dobry. Chciałbym zgłosić kradzież. Przecież to on. Pojebało cię, kobieto, co robisz? Oddawaj, co nam zabrałeś, złodzieju. To mój telefon. I mój. To jest niemożliwe, to ja zostałem okradziony z własnych ubrań, nie jestem tylko w tych. A kto to jest? To stripteaser. To on nas okradł. Jest dowód. Ręce. Ale przecież No, mam zastosować środki przymusu bezpośredniego? to są jakieś pomówienia. Za kilka godzin mam kolejne zlecenie. Jest pan zatrzymany w sprawie kradzieży, a pani radze stąd znikać, bo się rozmyślę, a wtedy wyląduje pani na dołku razem z nim. No, już. Ja mam lepszy pomysł. Może pani pojedzie za mnie na to zlecenie? Panna młoda ma 88 lat. Może nie zauważy, kto się rozbiera, czy facet, czy kobieta. Idziemy. Zapytam jeszcze raz. Co pani robiła dzisiaj rano? Bo już ustaliliśmy, że nie była pani w pracy. Moja sprawa, wolny kraj. Polecam współpracować. Że ja się dowiem w końcu, po co wy mnie kurwa tutaj przywieźliście? No chyba, że źle zaparkowałam. Nachodziła pani Marzenę Sieklicką? Groziła jej pani, awanturowała się pod wpływem? No to szmata was namiazła, tak? Rozmawiamy na temat, czy zaprowadzić na dołek? Na 24. O chlebie i wodzie zazwyczaj pomaga. Dobra. Ta stara raszpla nie chce dać Przemkowi rozwodu. Próbowałam z nim rozmawiać nieraz. Nie pomagało. Ja chcę ślubu. Przemek chce normalnie żyć, a on jest trzymany na sznurku. No chyba wiadomo, że Przemek będzie płacił alimenty na tego jej niedorozwoja, tak? Marzena Sieklicka nie żyje. To może zapytam jeszcze raz. Co pani robiła dzisiaj rano? No chyba pani nie myślisz, że ja. Motyw jest. Sposobność była. Ale prokurator na pewno doceni dobrowolne przyznanie się do winy. Puszczaj ty, krączku, słyszysz mnie? Cicho, bądź młody. Nie wyrywaj się, Tojku mały. Ci zaraz atrakcję urządzę, zobaczysz. A, patrz. Ale będziesz miał, ale będziesz miał atrakcję. Co ty robisz? Zostaw młodego! A ty to kurwa kto, co? Królewna ścieżka. Zostaw młodego. Chodź ten młody. Chodź tutaj. Co się dzieje? Bo on wątrodził psa i chciał zwiać. Wyskoczył mi kudel przez maskę, to co miałeś zrobić? Stóp przyjebać? Spokojnie. To twój pies? Nie, ale pies jest ranny, trzeba go zawieźć do doktora. Młody, twój kundel? Nie, to co aferę kręcisz, Nie krzycz, wsiądź do auta. Co ciszej, kurwa? Zapierdalaj do auta. Czemu go pan puścił? Gdzie ten pies? Gdzie ten pies? Jest jeszcze obiad do zjedzenia. Poczekaj, Justysiu. Jeżeli widziałaś, kto
kto skrzywdził twoją mamę, to powinnaś porozmawiać z tą panią policjantką, wiesz? To pomoże złapać tego złego człowieka. Tak? Rozumiesz? Aha, dobrze. Ptaszki! Ale ładne ptaszki, mogę tutaj zostać chwilę, proszę! No tak, oczywiście, tak, na chwilę. Tylko pamiętaj, zaraz będzie obiad, tak? Ale ptaszki też są głodne, a jak rzucę im wafelkę, to przylecą, prawda? No tak, no dobrze, to tak na chwilę. A ja pójdę do skrzynki sprawdzić listy. Zaraz wracam, tak? Dobrze. O, Ola, ja właśnie do ciebie. Mamy dane logowania z telefonu tej kobiety zatrzymanej w sprawie zabójstwa. No i jak? No była poza miastem. Może i telefon był poza miastem. Wrzuciła kilka fotek z wyjazdu i no niestety dane EXIF potwierdzają jej lokalizację. Szlak. No to ma twarde alibi. Dobra, dzięki. Grodziec. Co się stało? Jak... No jak zniknęła, jak... Jezu, dlaczego ją pani spuściła? Dobra, jadę, będę za 5 minut. Piesku, piesku! Gdzie on jest? A co jeśli umarł? Miejmy nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Gdzieś tu musi być. No. Pewnie jest przerażony. O patrz, tu jest! Nie krzycz. Troszkę przerażony jest. Cii. Ej, piesku. Nie bój się. On się chyba tak pana boi. Mnie? A co pan? Lustra w domu nie ma? Wiesz, co ci powiem? Tylko nikomu ani słowa. Chodź. Nawet jeśli będą cię torturować. Tak? Ja taki straszny jestem tylko na zewnątrz. A w środku to taki raczej dobry jest. Dobra? Tak. A teraz musimy wziąć pacjenta do lekarza. O Boże, o Jezu, chodź. Ojej. Oj, o Boże, chodź. Dobra, dawaj szybko do szpitala, chodź. Zostawiłam ją tylko na parę sekund i poszłam do skrzynki sprawdzić listę. No ktoś musiał ją zabrać, no przecież sama by nie poszła. Tu? Tak, tutaj. Dobrze, spokojnie, znajdziemy ją. Ale co ja zrobiłam? Czemu ja ją zabrałam ze sobą? Boże. Grodziec, wyślę wam za chwilę rysopis i zdjęcie zaginionej. Wyślijcie proszę do wszystkich patroli, dzięki. Ale ona nie ma lekarstw. A jak dostanie ataku? Dobrze, śledził ktoś panią? Nie, Szedł za wami, widziała pani kogoś? nie wiem, nie widziałam. Boże, to się w głowie nie mieści. O Boże. Dobrze, spokojnie, proszę oddychać, niech sobie pani usiądzie, nie chcę karetki jeszcze wzywać. Boże. Najpierw Marzena, a teraz Justysia. Boże, co one komu zawiniły? Kurwa. O Boże, to się w głowie nie mieści. Wreszcie.
moja. Na zawsze. Tylko moja. To był twój pomysł? Co? Puścić jedynego potencjalnego świadka morderstwa z obcą osobą? Kafar. Kurwa! O czym ty myślisz? Słuchaj, Nie mogłeś poczekać na ojca? słuchaj, dziewczyna była w złym stanie. Nie chciałam, żeby tutaj siedziała nie wiadomo ile godzin. A od czego jest pogotowie opiekuńcze, co? To nie była obca osoba, to była zaufana, dobrze jej znana sąsiadka. Miały iść do domu i z niego nie wychodzić. Dobrze. W takim razie weźmiesz to na siebie. Co? Trupa! Trupa! Człowieku, nie ma żadnego trupa! Poza tym na monitoringu widać, jak odjeżdża jakimś vanem. Jak odjeżdża sama? Jak łaskawie zechcesz spojrzeć, to wszystko ci wyjaśnię. Nie wiem z kim, ale widać fragment tablicy rejestracyjnej, więc uda się ustalić, no. Pierdolę, więcej szczęścia niż rozumu. Jak już ustalisz te dane, to zleć technikom, żeby namierzyli jego telefon. Na wczoraj. Stój! Stój, policja, stój! Obróć się! Obróć się! Na kolana! Na kolana! Ręce do tyłu. Dajesz. On mi zrobił krzywdę. Tam w środku krzywdę. I ja się bałam. Spokojnie, już jesteś bezpieczna. Ja chcę do mamy. Ja chcę do domu, ja chcę do mamy. Wszystko jest okej. Nie chcesz? Nie mów, nie musisz. Ja i tak wszystko wiem. Byłeś karany za stalking. Ofiary znajdowałeś online. Justynę znalazłeś, bo jej mama wrzucała fotki do sieci. Z taką niepełnosprawną dziewczyną jest dużo łatwiej, co? Niby kobieta, a trochę jak dziecko. Gwałcisz? A ona nie rozumie, o co chodzi. No może zrozumiała i poskarżyła się mamie. I dlatego ty tą mamę uciszyłeś, co?
Ty chyba, kurwa, nie rozumiesz swojej sytuacji. Nie kumasz, to? Stary. Przecież jak twoi koledzy dowiedzą się z celi, za co siedzisz, to ty nie usiądziesz na dupę do końca swojej osiadki. Ja ją kocham. Nie zrobiłem jej nic złego. Siadaj, Szekspir, siad. Kocham ją i zrobię dla niej wszystko. To zanim zrobisz wszystko, to trochę, kurwa, posiedzisz. Zabierz mi to ścierwo na dołek. Dzień dobry, ponownie. Ja chciałabym panią przeprosić. Chyba nie po to tutaj pani przyszła. No nie. Chciałabym porozmawiać z tym stripteaserem. Wykluczone? Ale wie pani co, to chyba nie on mi ukradł telefon. Nie on? A skąd niby go miał? Nie wiem. Od tej rozmowy zależy moje życie i małżeństwo. No nie chce mieć mnie pani chyba na sumieniu, jak się zabije z rozpaczy. Dobra, Kacper, musisz szybko nawijać, bo jeszcze nie skończyłam z nimi. Dobra. Są wyniki obdukcji tej dziewczyny? Są, nie ma śladów przemocy. Żadnych? No żadnych, no był stosunek, ale bez otarć, urazów, wiesz. Ani w miejscach intymnych, ani nigdzie. Może była tak przerażona, że się nie broniła. Wiesz, można do stosunku zmusić na różne sposoby, muszę naprawdę do niej wracać, bo dziewczyna się pełno nie otwiera. No. Leś. Halo? Czy w ogóle ktoś tu pracuje? Gdzie jest moja córka? Justyna Sieklicka. To moja córka. Przyjechałem ją stąd zabrać. Macie 3 minuty. Na co? Prywatny taniec. Że co, że jak? Dała nam pani 3 minuty, to cicho. Pogięło cię teraz? No, słuchaj, wczoraj na tym wieczorze panieńskim, to ty tak sam z siebie chciałeś mnie przelecieć, czy ktoś ci kazał to zrobić? Wsadziłaś mnie do pierdla, za mało ci? Zrobię ci gorsze rzeczy, jak mi nie powiesz. Twoja przyjaciółeczka chciała mi zapłacić za to, jak ciebie przelecę. Ewelina? No, ale po co? Motyw stary jak świat. Pewnie przyszły pan młody jej się podoba. Nie, no wykluczone. Coś tam mówiła, że najlepiej jakby ciebie rzucił przed ołtarzem, a ona by wtedy wstała i powiedziała coś ciebie za szmata, a on wtedy wdzięczny by przejrzał na oczy. Przejrzał, ale no z czym? Że pasujesz do niego jak wół do karety. Ale poczekaj, bo coś mi tu nie pasuje. To w takim razie po co ukradłeś nam telefony? Mówiłem, że ktoś mi je podrzucił. No ale po co? A kto by uwierzył złodziejowi, że miał uwieźć na zlecenie? To sprytne posunięcie miało zabić pana wiarygodność. Pani to się marnuje za tym biurkiem. Szefem pani powinna tu być. Wszystko w swoim czasie. No, ale skoro sprawa jest rozwiązana, nie ma podstaw dłużej tutaj trzymać pana. No, może pan jeszcze zdążyć na to swoje zlecenie. Ja jakbym miał taką świadkową, to bym ją wrzucił do beczki ze smołą i jeszcze w pieprzu sukę wytarzał. To jest podżeganie, proszę pana, do zasłużonej zemsty. A pani niech nie ma litości, najmniejszej. Dzwonka używa się tylko wtedy, kiedy dyżurnej nie ma przy swoim stanowisku. A ja tu jestem, drogi młodzieńcze. Ale ja nie do pań. A do kogo? Do tego strasznego policjanta, który jest tylko straszny. Tak na wierzchu, ale w środku to ani trochę. A ty co tu robisz? Przecież to miała być tajemnica. I teraz wszyscy będą widzieli, jak jestem naprawdę. No, jak ta pani nikomu nie powie, umie pani dochować tajemnicy? Na pewno lepiej niż ty.
No to git. A ja się chciałem zapytać, co z pieskiem? Wszystko dobrze. Weterynarz powiedział, że jutro mogę go zabrać do domu. Tylko trzeba będzie mu jakiś lokum znaleźć. A ty sam tu przyjechałeś? Nie jest za późno? Rodzice nie będą się martwić? Jakbym się nie dowiedział, co z psem, to bym nie zasnął. No dobrze, to poczekaj chwilę, zaraz cię odwiozę. A wie pan co? Jak dorosnę, to chcę być taki jak pan. Taki straszny? Łysy. Tak? Chodź, chodź. Zjesz coś, Justynka? Nie mam za dużo w lodówce, ale coś tam jest. A jak nie, to zamówię pizzę. Lubisz? Justynka, ja byłem chujowym ojcem, ale to twoja mama nie pozwalała mi się z tobą spotykać. Wiesz, ja chciałem. Ale nadrobimy ten stracony czas. Obiecuję ci. To co? Pizza? Mama mi nie pozwala. Mamy już nie ma. Już nie ruszaj się, nie ruszaj. O Jezu. No. Cio. Cześć, Bidu. No. Pokaż się. Słuchaj, wysłałam ogłoszenie na wszystkich chłopaków. Powiedzieli, że będą mieli chwilę czasu. Podczas patrolu to rozwieszą po mieście. Może się znajdzie właściciel. No i dobrze, dziękuję. Słuchaj, a nie lepiej go do schroniska oddać? To jest pierwsze miejsce, gdzie właściciel będzie go szukał. Byłaś kiedyś w schronisku? Więc 2 razy zastanów się, zanim coś takiego zaproponujesz. Tak? No co zrobimy, jak się nie znajdzie właściciel? Nie wiem. Tobie oddam go w prezencie. Na razie czekam. Dobra. Chodź, nie słuchaj, nigdzie nie pójdziesz. Chodź. Do żadnego schroniska. Przepraszam, ja w sprawie Justyny Sieklickiej, tej z niepełnosprawnością. To ona teraz jest z ojcem. Aldonko, przekażesz pani telefon do taty? Nie. Coś mi cały czas nie daje spokoju. Słucham. No bo z jednej strony dziewczyna mocno upośledzona i psychicznie, i fizycznie, a z drugiej czasem zachowywała się, jakby była zupełnie normalna, jakby wszystko rozumiała. Jakby była w pełnym kontakcie normalnym. To znaczy? No na przykład ta łazienka. Skąd upośledzona dziewczyna wiedziałaby, że powinna prosić o klucz właśnie dyżurnej, a nie na przykład mnie albo pani? To co pani sugeruje? Jeszcze nie wiem, ale coś mi tu naprawdę nie gra. Chodź. Mam nadzieję, że coś ważnego, bo pies musi za potrzebą. Wiesz co, to chyba jednostkę powinieneś zmienić. Na psi patrol.
Dobra, sorry, oprócz złośliwości mam coś naprawdę ważnego, bo ściągnęłam dokumentację medyczną tej dziewczyny chorej na wózku, w tym diagnozy z pobytu w szpitalach z ostatnich lat. I teraz będziesz mi referować to wszystko, tak? Słuchaj, no, Ja ci mówię, że po prostu muszę iść. śpieszę się. Padaczka, cukrzyca, hipoglikemia, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim do średniego, celiakia, neuralgia, depresja. Ola! Pies mi za chwilę się zesra. No ale Już. jest tego więcej, no nie można chorować na tyle rzeczy naraz, no. Słuchaj, może dziewczyna jest chora genetycznie. Sprawa jest zamknięta, mamy podejrzanego, koniec sprawy. Ale Już, ona- już idziemy. Kafar, ona choruje jednocześnie na hipoglikemię i cukrzycę, kumasz to? Co to znaczy? No to znaczy, że jedno to jest za mało cukru we krwi, a drugie za dużo, no przecież to się wyklucza wzajemnie. Pokaż to. Czekaj, jeszcze mail przyszedł z podstawówki. Czy ty, kurwa, nie przesadzasz? Słuchaj, słyszałam, że w tej podstawówce robili często testy na inteligencję, żeby określić stopień niepełnosprawności. To może być ważne. O kurwa. Co jest? Co jest, kurwa? Czegoś chciałeś, tatusiu? Justynka, nic ci nie jest? Rozwiąż mnie, proszę. Bałem się, że coś ci się stało. Chyba dostałeś 1 lub 2 tabletki za mało. O czym ty mówisz? Dziecko, ty chodzi? Wiesz, ile razy mi tak robiła? Codziennie. A czasem nawet po kilka razy, a ty co? Zostawiłeś mnie. Zostawiłeś mnie na pastwę tej jebniętej wariatki. Nie wiedziałem, dziecko, ja nie chciałem. Pierdol, że nie chciałeś. Wiedziałeś, że nie jestem chora. Wiedziałeś, że ona udaje i że mi też każe udawać, żeby wszyscy jej współczyli, jaką to ma chorą córkę. Ty ją zabiłaś? Nie rób tego, proszę, 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 nie! Zapłacisz mi za to, tatuś. Zapłacisz mi za każdą sekundę, którą z nią spędziłam. Własną krwią mi zapłacisz, bydlaku. Spróbuj tylko pisnąć, a się od razu łaputnę. Policja, proszę otworzyć. Mamusi nie ma, jeszcze nie wróciła. A tatuś? Tata źle się czuje, teraz chyba śpi. Gdzie jest? Panie Siklicki? Halo? Boli. Od dawna tata jest w takim stanie? Panie Siklicki, co pana boli? Kurwa. Ja pierdolę. Nie radzę. Odsuń się od niego. Czyli nie zadzwonię do pogotowia, on umrze. On ma umrzeć. Odłóż nóż. To się nie musi tak skończyć. Musi, matka robiła ze mnie kaleka, on na to pozwalał. Justyna, spokojnie, jeżeli teraz odłożysz nóż, sąd weźmie pod uwagę to, co robiła ci matka i złagodzi ci wyrok. Jeszcze sobie ułożysz życie. Zamknij się, jesteś taka jak Damian. Czy wy wszyscy nie rozumiecie, co oni mi robili? I teraz muszą za to zapłacić. Z uszami twoja historia. Odłóż nóż. Odłóż nóż! Kurwa! Nogi szeroko. Kurwa, nie ma pulsu. Kaszubski,
Przyszliście pogotowie na Koszarową 44. Szybko. Na kolana. Pomóż mi. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. Pompuj go. Zostawcie go, niech zdycha. Zamknij się! A co, ty nie w domu? Znikaj odpoczywać, sprawa zamknięta. No, jak dla kogo? Serio? Żałujesz tej psychopatki? Słuchaj, ona sobie to wszystko zaplanowała. Nawet zeznała, że manipulowała tym chłopakiem. No, co ci powiem, no współczuję jej, no. W sumie to matka zrobiła z niej potwora, więc... Ale że co chcesz mi powiedzieć? Zło to brak dobrego? Że każdy człowiek rodzi się przepełniony miłością, a nienawiści uczy się w trakcie życia? Proszę cię. Wiesz, co ci powiem? Mam to w dupie. Dobro to dobro, a zło to zło. I nieważne, z jakiego powodu ona to zrobiła. Zabiła człowieka i chciała zabić kolejnego. No właśnie, co z jej ojcem? Przeżyje. O, no widzisz. To może krócej posiedzi. Fajnie razem wyglądacie. Niestety właściciel się nie znalazł. No i co ty z tym zrobisz teraz? Nie wiem. Będzie musiał dostać jakieś imię. No, tak myślałam, że zaotwierasz. Konia już masz, teraz pies. O właśnie, może morfina i bimber. Co ty na to? No bez jaj, bimber. No racja, może coś... Nie podoba mu się, widzisz. Może coś szlachetniejszego? No, Gin? tak, ty jeszcze se kozę weź i nazwij ją tonik. Gin? Lecę. Gin? O, gin. Tak, dobry pies, chodź. Dobry pies, gin, tak. No dobra. No to ja wracam do mojego dzika. To są białe kruki. Dobra, koniec tych żartów. Gdzie masz dragi? Zostaw mnie! Spokojnie, spokojnie. Jest moje! Papierosy są zatrute. Chory na coś jesteś, czy co? Może na głowę? Danka. Danusiu.